Witam w piękne, niedzielne, kwietniowe przedpołudnie. Przyroda budzi się do życia, a ja wybrałem się na pierwszą, większą, to znaczy taką ponad 50 km wycieczkę do Żelazowej Woli. Oczywiście na moim rowerze Feldbrom 60. To jest już mój trzeci sezon z tym rowerem. Oto on na początku trzeciego sezonu. Powrót do opon 38 Semi-Slick Vittoria Terreno Zero. Wcześniej jeździłem też na Vittoria Terreno Zero zwijanych, ale w rozmiarze 32. Powróciłem do opon w rozmiarze 38, bo w tym sezonie chcę troszkę więcej pojeździć gravelowo, więcej po szutrach i tym samym sprawdzić, jak Feldbrom 60 da sobie radę w bardziej takiej intensywnej jeździe gravelowej. Tu przede wszystkim myślę o tym, jak sprawdzą się hamulce mechaniczne Tektro i napęd Claris. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy oponami w rozmiarze 32 a 38 w gravelu, to jest to na zasadzie coś za coś. Na oponach w rozmiarze 32 zdecydowanie lepiej się rusza, są szybsze na asfalcie, natomiast no, gorzej już jest na jakimś takim kiepskim asfalcie, na szutrach. Radzą sobie zdecydowanie gorzej niż 38. Jeżeli chodzi o opony w rozmiarze 38, to na pewno są nieco wolniejsze na asfalcie, ale dużo wygodniejsze są na szutrach, na kiepskich asfaltach, dają radę zdecydowanie lepiej i również pewniej się na nich wchodzi w zakręty. Dojechałem do miejscowości Stare Gnatowice. Jest tu taka remiza, zaraz ją pokażę. I w tej remizie, no jeszcze, nie wiem, może z 15 lat temu odbywały się imprezy w stylu disco polo. Przyjeżdżał tu nawet sam król Zenon, a ludzie tu zjeżdżali z promienia no 50 do 100 km na te koncerty. A tu jest takie pole, rzekłbym pole bitew. Na tym polu niejednokrotnie rozegrały się bitwy, wręcz nawet na sztachety. Słyszałem, że komuś tu rozebrali płot, także działo się w tym miejscu. No w tym momencie, jak widać, jest tu spokój, ale mam też swoje wspomnienia z tym miejscem. Wielokrotnie tutaj imprezowałem. Przyjeżdżały nawet fajne inne zespoły, takie okoliczne. Naprawdę było tu miło się pobawić. Także dojechałem do Żelazowej Woli. Tak jak tu jest tablica, w tym miejscu w 1810 roku urodził się Fryderyk Chopin. W tym miejscu urządzono muzeum Fryderyka Chopina. Można tu zwiedzić właśnie dom, w którym Chopin się urodził i mieszkał, a także no, piękny park. I na moim kanale jest film. W zeszłym roku byłem tu i zwiedzałem. Bardzo fajne miejsce. Na końcu tego filmu będzie odsyłacz. Jak widać, jest to miejsce popularne wśród rowerzystów. Dość wiele osób tutaj przyjeżdża. Tam po drugiej stronie jest fajna taka knajpka, restauracja. Można sobie usiąść, wypić kawkę, a nawet zjeść obiad albo jakieś fajne, dobre ciacho.
Po drugiej stronie są lody. Jakby ktoś chciał przyjechać samochodem, to jest tam dość duży parking. Wracając z Żelazowej Woli do Błonia, zatrzymałem się w miejscowości Zawady i jest tu piękny neogotycki kościół z przełomu XIX i XX wieku. Jestem z tyłu kościoła i tu jest takie wejście, grób rodziny Karnkowskich z herbem. I tu można zajrzeć i chyba wejść. Są tam jakieś znicze. No nie będę wchodził. Obok też tu jest jakaś niewielka architektura. Podejdę, zobaczę, co to może być. No też to wygląda na jakiś grób. No tak w dawnych czasach chowali się pewnie panowie tych ziem. No jest tu taki napis: żył boś chciał, umarł boś kazał, zbaw go, możesz, tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Władysława Bromskiego. Urodził się w majątku rodzinnym Łazy dnia 15 maja 1839 roku, zgasł w tych dobrach dnia 11 września 1879 roku. No ładnie to jest napisane. Wieże strzeliste, jak przystało na gotyk. Dotarłem do domu. Cała trasa to 55 km. Zaraz na końcu będzie mapka z dzisiejszą trasą na Strawie. Było bardzo przyjemnie, duża kultura, wszyscy się pozdrawiali, szosowcy, MTB-owcy, gravelowcy, naprawdę przyjemnie. Pod filmem macie też link do aktualnych cen rowerów Feldbrom 60 i akcesoriów, których używam. Dzięki, do następnego filmu.